Na etapie, kiedy przechodzimy z uruchamiania prostych scenariuszy testowych do projektowania bardziej zaawansowanych frameworków, musimy pod uwagę brać wiele więcej czynników. Odpowiednio rozplanowane konfiguracje czy dokładna znajomość cykla życia testów pozwala na ich skuteczne wdrożenie oraz rozplanowanie. W dzisiejszej części omówimy sobie konfigurację w KCX, typy scenariuszy, egzekutorów oraz cykl życia testów. Cykl życia testów w KCX dzieli się na 4 główne sekcje. Pierwsza z nich to inicjalizacja. Kod w tej sekcji wykonuje się jako pierwszy. W ramach cyklu init możemy przeprowadzić operacje, które są niezbędne do przygotowania środowiska testowego. Może to obejmować wczytywanie danych testowych, ustawianie globalnych zmiennych czy inicjalizację połączenia z bazą danych lub serwerem i wiele innych czynności. Kolejny z etapów jest to setup. Jest to specjalna funkcja przetrzymująca kod, który wykonywany jest między częścią inicjalizacji a faktycznym testem. Trzecią częścią życia testu jest to część domyślna. Jest cały kod odpowiedzialny za wykonywanie operacji przez wirtualnego użytkownika. Z założenia, w momencie uruchomienia testu o dłuższym przebiegu niż 1, funkcja default jest uruchomiona w kółko. W porównaniu do części init, setup i teardown, które są wykonywane tylko raz. Ostatnim z cyklu życia testu jest zakończenie, które uruchamia się raz po zakończeniu testu. Służy do m.in. generowania niestandardowych raportów. Ktoś mógłby powiedzieć, że część setup nie różni się od części init. Praktycznie różnica polega na tym, że sekcja init wykonuje się tylko raz dla każdego wirtualnego użytkownika. Natomiast setup i teardown wywołują się raz dla pełnego scenariusza obejmującego wszystkich wirtualnych użytkowników. Konfigurowanie opcji, to znaczy obiektu options, scenariuszy testowych może odbywać się na 3 różne sposoby. Pierwszy z nich polega na bezpośrednim zdefiniowaniu w scenariuszu testowym odpowiednich opcji. Drugi odbywa się poprzez zmiany środowiskowe, trzeci natomiast poprzez zdefiniowanie parametru config z odpowiednią ścieżką do pliku. Pierwszy ze środowisk jest dosyć toporny i w przypadku kilku środowisk niezbyt elastyczny. Drugi natomiast wymaga od nas wpisywania za każdym razem wielu parametrów, co może być nieczytelne. W niewielkich i szybkich projektach mogłoby to być wystarczające, natomiast do budowania całego frameworku jest to nieefektywne. W związku z powyższym personalnie wybieram trzeci ze sposobów. Pozwala mi to na zdefiniowanie kilku konfiguracji równocześnie dla kilku różnych środowisk testowych. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować konfigurację do stanu faktycznego środowiska. Przyjrzyjmy się przykładowej konfiguracji w pliku config.json. Po zdefiniowaniu konfiguracji możemy wskazać ją jako tą, która powinna zostać użyta w teście. Zanim przejdziemy do najcięższej kwestii dotyczącej konfiguracji KCX, to znaczy egzekutorów, powinniśmy dokładnie zrozumieć koncept otwartego oraz zamkniętego modelu uruchomień. Są one podstawą do zaprojektowania egzekutorów, czyli kontrolerów iteracji oraz wirtualnych użytkowników w testach. Krótko mówiąc, w modelu zamkniętym iteracje wirtualnych użytkowników rozpoczynają się dopiero po zakończeniu ostatniej iteracji. Oznacza to, że nowi wirtualni użytkownicy nie dołączają do testu, dopóki poprzednie iteracje nie zostaną zakończone. Z kolei w modelu otwartym wirtualni użytkownicy pojawiają się niezależnie od zakończenia iteracji. Oznacza to, że nowi wirtualni użytkownicy mogą dołączać do testów w dowolnym czasie, bez czekania na zakończenie poprzednich iteracji. Oba modele mają swoje zastosowanie w różnych celach testowych. Model zamknięty jest przydatny, gdy chcemy kontrolować liczbę wirtualnych użytkowników i zapewnić, że test zostanie wykonany przez określoną liczbę wirtualnych użytkowników bez interakcji z nowymi użytkownikami. Jest to szczególnie przydatne w testach, które mają na celu ocenę wydajności systemu przy stałej liczbie użytkowników. Z kolei model otwarty jest przydatny w scenariuszach, gdzie istotne jest testowanie skalowalności systemu i jego zdolności do obsługi dużej liczby użytkowników. Dzięki temu, że nowi wirtualni użytkownicy mogą dołączać w dowolnym momencie, możemy obserwować, jak system reaguje na dynamicznie zmieniające się obciążenie. Co stało za implementacją modelu otwartego? W modelu zamkniętym dłuższe czasy odpowiedzi aplikacji oznaczają dłuższe iteracje i niższą częstotliwość pojawiania się nowych iteracji i odwrotnie, w przypadku szybszych reakcji. W literaturze dotyczącej testowania problem ten znany jest jako skoordynowane pomijanie. W związku z tym został wymyślony pomysł implementacji mechanizmu, który byłby bardziej niezależny od stanu aplikacji. Na podstawie omówionych przed chwilą modeli w KCX dostępnych jest 7 egzekutorów. Jak już wcześniej wspomniałem, są to mechanizmy odpowiedzialne za manipulowanie ilością wirtualnych użytkowników. Rodzaj egzekutora definiuje się w obiekcie options, który jest nam już znany.
W zależności od wybranego rodzaju egzekutora będą dostępne różne konfiguracje. I będziemy tutaj omawiać każdej z nich. Na tym etapie ważne jest zrozumienie, kiedy należy użyć konkretnego egzekutora. Warto zaznaczyć, że aby korzystać z danego egzekutora, musimy go najpierw zdefiniować jako osobny scenariusz w polu scenario. To pole może zawierać kilka kolejnych następujących po sobie scenariuszy, co umożliwia dynamiczną manipulację obciążeniem. Przejdźmy teraz po kolei przez każdy rodzaj egzekutora wraz z przykładem kodu. Typ Shared Iterations to rodzaj egzekutora, który równomiernie rozdziela iteracje pomiędzy określoną liczbę wirtualnych użytkowników. Jest to szczególnie przydatne w przypadku testów regresji, gdy chcemy w prosty i szybki sposób ocenić wpływ dokonanych zmian w kodzie aplikacji. Typ Per-View Iterations jest odpowiedzialny za przypisywanie każdemu wirtualnemu użytkownikowi dokładną liczbę iteracji do wykonania. Przy użyciu tego egzekutora jesteśmy w stanie zdefiniować np. 10 wirtualnych użytkowników z 30 iteracjami w ciągu maksymalnie 30 sekund. Łączna liczba iteracji wyniesie zatem 300 iteracji przez 30 sekund, co daje 10 iteracji na sekundę. Dzięki opcji Constant View możemy wskazać, że określona liczba wirtualnych użytkowników powinna kontynuować wykonanie iteracji w nieskończoność przez określony czas. Oznacza to, że po zakończeniu jednej iteracji natychmiast rozpoczyna się kolejna iteracja do maksymalnego czasu zdefiniowanego w polu Max Duration. Egzekutor Ramping Views jest podobny do Constant Views, ale różni się od niego tym, że pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację testu. Główną różnicą między nimi jest możliwość definiowania dodatkowych parametrów, które mają wpływ na przebieg testu. Przede wszystkim testowanie jest podzielone na etapy, to jest stages, które możemy manipulować. Dodatkowo możemy określić początkową liczbę wirtualnych użytkowników oraz czas, po którym każda iteracja zostanie przerwana. W przykładzie test rozpoczyna się od 10 jednoczesnych wirtualnych użytkowników, a ta liczba jest utrzymywana przez 20 sekund. Następnie w ciągu 30 sekund liczba ta zostaje zmniejszona do zera. Jeśli w tym czasie trwa jakakolwiek iteracja, test jest przerywany ze względu na zdefiniowane pole Graceful Ramp Down o wartości 0. Typ Constant Arrival Rate wykonuje określoną liczbę iteracji w określonym czasie. Jest to model otwarty, który działa niezależnie od czasu odpowiedzi serwera. Oznacza to, że w przypadku spowolnienia odpowiedzi serwera obciążenie będzie się zwiększać. W widocznym przypadku wskazaliśmy wykonanie 30 iteracji przez 30 sekund. Dodatkowo zarezerwowaliśmy 30 wirtualnych użytkowników do wykonania testu. Ramping Arrival Rate działa podobnie jak poprzedni typ z tą różnicą, że wskazujemy w nim kilka etapów testu. Ostatnim z typów egzekutora jest Externally Controlled. Jest to kontroler, którego głównym zadaniem jest dynamiczne kontrolowanie działania testu z poziomu konsoli. W dzisiejszej części omówiliśmy sobie cykl życia testówki Six i jego typy egzekutorów oraz porozmawialiśmy sobie o jego konfiguracjach. W kolejnej części zajmiemy się projektowaniem nieco bardziej rzeczywistych przykładów scenariuszy testowych oraz skupimy się na tworzeniu naszego frameworka od zera. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.